Może miałaś bądź miałeś do czynienia z uporczywymi zabrudzeniami na szkle, których nie da się usunąć padem, gąbką, nawet przy użyciu środków chemicznych? Tynk, klej, impregnaty silikon to tylko jedne z zabrudzeń, które znacznie szybciej można usunąć przy pomocy dedykowanego skrobaka. Zapraszam Was do obejrzenia recenzji skrobaka IPC Pulex Technoscrub. Najpierw krótko o tym, co to jest w ogóle skrobak, do czego on służy i jak go używać. Skrobaki służą do usuwania z powierzchni gładkich, takich naprawdę trudnych zabrudzeń, których po prostu gąbką nie da się zetrzeć, które łatwiej jest, że tak powiem, wyciąć z tej powierzchni. Skrobak ma tutaj bardzo ostre ostrze, no i dzięki niemu właśnie mamy ten efekt tnący. Można go używać do wszystkiego, co jest gładkie i twarde, czyli do szkła, takie jak znajduje się na oknach, na przykład do kuchenek takich elektrycznych czy indukcyjnych, nawet też do płytek, które są po prostu gładkie, z tym, że wtedy ten skrobak nam się szybciej zużyje. Aby bezpiecznie używać skrobaka, najpierw musimy umyć dokładnie całe okno z wszystkich zabrudzeń, które po prostu może usunąć nam myjka lub pad. Na oknie mają zostać tylko zabrudzenia, które mają zostać usunięte skrobakiem. Jeśli będą tam po prostu inne drobinki, jest ryzyko porysowania szyby. Skrobaka używamy zawsze na mokrej szybie, czyli trzeba ją namoczyć albo namoczyć skrobak i jednym równym ruchem usunąć te zabrudzenia. Nie cofamy tego skrobaka, tylko jeżeli to ostrze już nam się zabrudzi z tych rzeczy, które usuwamy, to należy je wypłukać w wiaderku, wytrzeć, jeżeli wszystkie te zabrudzenia nam nie zeszły, i kolejnym ruchem wykonać wycinanie tych zabrudzeń. Niektóre szyby są bardzo wrażliwe na zarysowania i miękkie, dlatego zawsze zróbcie sobie próbę na małej powierzchni, poświećcie latarką, czy tam nie powstały jakieś rysy. Trzeba też bardzo dbać o kondycję tego ostrza, ponieważ jeżeli usuwamy naprawdę twarde jakieś tynki, takie rzeczy, to może się ono uszkodzić i uszczerbione ostrze również może nam porysować szybę. Jeśli temat mycia okien jest dla Was interesujący, a jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to bardzo pomożecie nam w jego rozwoju, jak klikniecie subskrypcję i dzwoneczek z powiadomieniami zaraz pod filmem. Dzięki. Przechodząc zatem do samego skrobaka, najpierw skupimy się na najważniejszym jego elemencie, czyli ostrzu. Ma ono szerokość 10 cm, czyli jest to taki pośredni rozmiar. Są też 4 cm i 15. Ostrze jest wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nam nie zardzewieje tak szybko jak jakiś ocynk, który byłby starty i mogłoby to ostrze przez to zardzewieć. Jest ono mocowane tutaj na 2 śrubki, więc aby wymienić ostrze, to odkręcamy te 2 śrubki, wymieniamy. Jest ono z jednej strony ostre, czyli ta druga strona, która tam jest w środku, nie jest ostra, jest tylko jedna strona. Jeżeli zużyjemy tą jedną stronę, gdzieś nam się uszczerbi czy stępi, to musimy to ostrze po prostu wymienić na nowe, stare wyrzucić. Skrobak ten charakteryzuje się też prostą budową i jest też bardzo pancerny. Dzięki temu, że to jest tutaj skręcone dokładnie, to jakieś ewentualne drobinki, które by nam chciały pod ten skrobak tutaj wejść i gdzieś się tu zaklinować, to nie występuje. W przypadku innych skrobaków, które są plastikowe, zdarza się, że tutaj gdzieś wchodzą te zabrudzenia i ciężko jest nam później na przykład wyjąć ostrze, albo po prostu nam się to zapycha. Tutaj ten problem jest w fajny sposób rozwiązany poprzez to, że to ostrze jest skręcane, no i całość tutaj jest wykonana ze stali, która jest malowana proszkowo. Samo ostrze względem innych skrobaków jest stosunkowo grube. Mamy też cieńsze ostrza w innych skrobakach i one charakteryzują się tym, że są po prostu bardziej ostre i mają lepszą tą siłę tnącą, a te grubsze ostrze mają troszkę gorszą siłę tnącą, ale są znacznie bardziej trwałe. I tutaj musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zależy Wam bardziej na mocy jakby cięcia tego ostrza, czyli na tym, żeby ono było jak najbardziej ostre, czy może bardziej na trwałości i na tym, żeby po prostu wymieniać te ostrza rzadziej. Decyzja zależy od Was. Sam uchwyt wykonany jest z tworzywa sztucznego. Jest to taki naprawdę gruby i trwały plastik, więc jeżeli gdzieś Wam ten skrobak spadnie, no to nic się z tym nie stanie. Może Wam się jedynie ułamać ostrze, wtedy należy je wymienić, ale jest to po prostu trwały materiał. Dla lepszego uchwytu tutaj są takie wstawki z gumy, więc jeżeli macie mokrą rękę, no to zawsze lepiej to będzie działać. Uchwyt jest też stosunkowo długi, więc zarówno dla dużej, jak i małej dłoni będzie w mojej ocenie odpowiedni.
Ciekawym rozwiązaniem, które zastosował też tu producent, tak jak widzicie, że to ostrze jest trochę pod kątem, nie jest ono idealnie prostopadłe względem uchwytu. No i dzięki temu, jeżeli wycinamy tym skrobakiem, nie wiem, czy naklejkę, czy coś, to po prostu ta siła cięcia jest lepsza, jeżeli to nie wchodzi całe jednocześnie, tylko stopniowo coraz głębiej. Ciekawe, aczkolwiek działa dobrze. Przetestowałem w praktyce. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Pulex jako producent tego skrobaka zadbał również w fajny sposób o kolorystykę. Jak widzicie, jest to wszystko zgrane z myjką i ze ściągaczką. Producent do każdego skrobaka dodaje jeszcze taką osłonkę, więc jeżeli przemówujecie gdziekolwiek ten skrobak, nie trzymacie go akurat w ręce, tylko warto tą osłonkę założyć. Dzięki temu się nie skaleczycie lub nie rozetniecie jakiejś powierzchni, gdzie ten skrobak wkładacie. Skrobak możecie też oczywiście nałożyć na kij. W przypadku Pulexa, kij Pulexa działa tylko na zasadzie zatarcia w ten sposób. W przypadku kija Ettore skrobak niestety nie pasuje, więc do kija Ettore tego nie dopasujecie. Jest po prostu za luźny, będzie wam spadał. W przypadku Ungera pasuje, nie działa jednak ta tutaj blokada, która działa w przypadku, jeżeli dopasujemy kij Ungera do narzędzi Ungera. Działa tylko na zasadzie zatarcia na stożku. I w przypadku Neuermana jest analogicznie, też działa tylko na zasadzie zatarcia. Jeśli chodzi o cenę tego skrobaka, to na dzień nagrywania materiału jest to koszt 59 zł brutto, więc jest to jedna z bardziej atrakcyjnych cenowo opcji. Natomiast jeśli chodzi o ostrza, są sprzedawane po 10. Ostrza stricte do Pulexa, tego producenta, to jest koszt 2,90 za sztukę. Natomiast jeśli chodzi o Ungera, jest to około 36 zł za opakowanie, czyli około 3,60 za sztukę. No i żeby nie skupiać się stricte na samych superlatywach tego skrobaka, to stwierdziłem, że poszukam też wad. No to mi osobiście brakuje tutaj rozmiaru 15 cm. To jest 10. No jakby była 15, no to też niektórzy po prostu potrzebują tych 15 cm, zwłaszcza jeżeli tych okien i tych zabrudzeń jest naprawdę dużo, no to ten rozmiar 15 cm po prostu przyspiesza. O ostrzu wcześniej wspomniałem, no nie jest to najostrzejsze ostrze, aczkolwiek rekompensuje to jego trwałość. Tyle w dzisiejszym materiale. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.